Codzienny stres to jest coś, co myślę, że nam najbardziej przeszkadza. I jest to taki punkt, przyczyna, dla której najczęściej sięgamy po takie filmy jak ten, albo książki, poradniki psychologiczne, no bo tego napięcia jest tak dużo, że dochodzimy do punktu, kiedy chcemy sobie z nim jakoś poradzić. I coś radzimy. I powiem ci, że najczęściej jest tak, że każemy sobie wziąć się w garść. Po prostu weź się w garść, weź się ogarnij, zrób wszystko, zaciśnij poślady, idź dalej. I tak naprawdę to jest chyba najgorsza rada, jaką możesz sobie udzielić albo komuś, dlatego że na napięcie już istniejące z obiektywnych przyczyn, ktoś zadzwonił, jest jakiś obowiązek do wypełnienia, cokolwiek innego, nakładasz jeszcze jedno napięcie, czyli ja muszę sobie dać radę i iść i walczyć, i to oznacza napinać się jeszcze bardziej. Dzisiejszym filmem powiem ci, jak wyjść z tego płonącego budynku i w jaki sposób sobie faktycznie pomóc. A będą to 2 wskazówki, które są do zrobienia od zaraz. Takie super proste, codzienne, nic wymyślonego. Nie będziesz musiał lub nie będziesz musiała medytować przez 2 godziny albo wyjeżdżać w Bieszczady, tylko faktycznie przez kilka chwil zwrócić na coś uwagę wśród swojej absolutnej codzienności. Żadnych wyrafinowanych sprzętów, żadnych niesamowicie skomplikowanych metod. No i dobra, i przechodzimy do nich. Zanim do nich przejdziemy, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za to, że tu jesteś, za to, że subskrybujesz, komentujesz i na koniec też poproszę ciebie o konkretny komentarz. Zadam ci pewne pytania, więc zostań ze mną do końca. Oczywiście też bardzo dziękuję za obecność poprzez Patronite i Buy Coffee. To bardzo wspiera to, co robię. A my przechodzimy do naszego punktu pierwszego. Strategia pierwsza. Koregulacja zamiast poradzę sobie sama. Bardzo możliwe, że gdzieś w tobie w środku pracuje pewna teza, która ci przeszkadza w pokonywaniu i radzeniu sobie z tym codziennym stresem i napięciem, a ta teza brzmi: ja muszę sobie poradzić sama. Albo ja muszę sobie poradzić sam. Generalnie to jest jakiś taki indywidualny wysiłek, zamykamy się z tym stresem w środku i tak sobie z nim albo bardzo mocno żyjemy, w sensie po prostu się stresujemy, albo staramy się gdzieś też w środku go zdusić, stłamsić, zmniejszyć, zredukować, a najlepiej jeszcze wyeliminować. I powiem ci, że to jest działanie przeciw naszej naturze. To jest działanie wbrew temu, co ewolucja w nas wykształciła. Dlatego też niekiedy ci się to uda, jasne, oczywiście, że możesz mieć w swojej biografii takie sytuacje, w których to miało sens i to zadziałało. Tylko że dobrze, żebyś pamiętał lub pamiętała, że my jesteśmy istotami, które potrzebują innych istot. I mam na myśli tutaj oczywiście innych ludzi, ale i także zwierząt i przyrody jako takiej. Nie potrzebujemy zamknąć się w jakiejś hermetycznej, odizolowanej bańce, dlatego że w niej stres będzie trudniejszy do przejścia. To będzie bardziej wymagające zadanie, żeby sobie wtedy poradzić, niż kiedy tą bańkę przykujesz szpileczką i otworzysz się na coś lub na kogoś. I tutaj nie mówię o tym, bo od razu może się pojawić, to trzeba się zwierzać innym ludziom i trzeba gdzieś tam opowiadać o swoje, a może ja nie mam komu, a może ja nie mam tego takiego zaufania, żeby komuś się zwierzać z tego wszystkiego. Okej, na to wszystko jest miejsce i oczywiście są na to sposoby, ale to, co bardziej chcę powiedzieć dzisiaj, to jest takie bardziej dostępne, krótkie, to jest na zasadzie taki plasterek na dzisiejszą ranę. Więc przede wszystkim to nie musi być werbalne. Czyli to może być na zasadzie przychodzisz do partnera, partnerki i się do niej przytulasz i tyle. I tak sobie się przytulasz przez minutę albo 2. Bierzesz swojego psa, kota, cokolwiek innego, tam masz jakiegoś gekona na ręce i też sobie dotykasz to. Tutaj to ja może pokażę, że ja faktycznie dotykam tego koregulatora mojego osobistego i przytulasz go. I tyle. I tak sobie po prostu trwasz. Albo do kogoś dzwonisz faktycznie, czy pukasz do kogoś do drzwi i mówisz: słuchaj, ja tylko potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał przez 2 minuty. Masz 2 minuty?
I to tyle, tak? Zdejmujemy z tej drugiej osoby obowiązek niepisany, że ma niby coś udzielać rad. Nie, my tylko chcemy właśnie czego my chcemy. Nasz układ nerwowy, który jest w tym momencie bardzo rozregulowany, potrzebuje drugiego układu nerwowego, który jest spokojny, po to, żeby trochę zarazić się tym spokojem. To dosłownie tak działa, prosto mówiąc. Dosłownie następuje koregulacja, a więc wspólnie z innym układem nerwowym, dlatego mówiłam, że bycie samemu i ta izolacja nie jest dla nas taka wspaniała. Przejmujemy ten spokój od drugiego układu nerwowego. I to jest to, co pomaga. Tak jak już wspominałam, to może być osoba, to może być zwierzę, ale to też może być przyroda jako taka, czyli po prostu to, że sobie usiądziesz pod drzewem i się oprzesz plecami o to drzewo, to też będzie tak wyczuwalne mocno przez twój układ nerwowy, gdzieś właśnie w nas pierwotnie zakodowana potrzeba obcowania z innymi istotami, z żywym światem, że uspokaja. I to jest jedna ze strategii do zastosowania każdego dnia. Pamiętaj, ja tutaj mówię o higienie psychicznej, czyli nie mówię ci bardziej zrób tak raz w życiu i to załatwi twoje problemy ze stresem, tylko mówię ci, to jest coś jak mycie zębów, co możesz, raczej dobrze by było, stosować każdego dnia. I to jest jedna strategia, przechodzimy do drugiej. I strategia druga, mikrouważność, czyli mindfulness dla opornych. Bardzo możliwe, że jak teraz przeczytałeś lub usłyszałeś, że jest słowo tam mindfulness albo uważność, to przewróciłeś oczami i od razu nie, to nie dla mnie, no przecież nie mam w ogóle na to czasu. Ja nie mam na to, ja tego nie umiem, to mnie tylko stresuje jeszcze bardziej. Okej, ja cię słyszę. Spokojnie. Nie powiem ci to teraz, siadaj w pozycji lotosa i medytuj przez 2 godziny. Absolutnie nie, to nie będzie nic takiego. Natomiast gdzieś włączymy sobie tą uważność, ale w mikrodawkach, w nieprzerażający sposób, ale bardzo, bardzo skuteczny i bardzo codzienny, możliwy do zastosowania. A będziesz mógł się pochwalić komuś, że praktykujesz mindfulness. Okej, więc o co chodzi? O to chodzi, że nasze umysły, kiedy są zestresowane, no to mają tunelowe widzenie i jedynie widzimy ten problem, który nam gdzieś się pojawił na naszej drodze w naszym dniu. I bardzo często gdzieś to zawężone patrzenie sprawia, że my się zapętlamy. Czyli jedyne, o czym myślisz, to ta stresująca sytuacja w pracy i w ogóle nie masz w ogóle jak pomyśleć lub zrobić co innego, przestawić swój umysł na coś innego, czyli no dobra, przestanę o tym myśleć. Nie, absolutnie. O białych niedźwiedziach nie myśl, no to jedynie tylko o nich będziesz myślał, oczywiście, że tak. Natomiast głową jakby nie wyjdziemy z tej sytuacji, ale wyjdziemy ciałem. I to jest ta uważność, o której mam dzisiaj tobie do powiedzenia, mianowicie wykorzystaj swoje ciało. A to oznacza zmysły. I teraz tak, jak to robimy? Przez 10 sekund, pamiętaj mikrodawki, nie? 10 sekund staraj się skupić na czymś, nie intelektualnie, tylko zmysłami, czyli to może być temperatura twojej herbaty, którą pijesz, to może być woda, którą myjesz ręce oraz zapach mydła. To może być jakikolwiek właśnie dotyk na przykład psa. I teraz klucz. Wyobraź sobie, że to, co przez te 10 sekund będziesz robić, czyli na przykład myć ręce albo pić swoją ulubioną kawę, wyobraź sobie, że to jest najbardziej fascynujący obiekt na świecie, nie? Czyli chcesz dać swoją 100% uwagę na tej kawie, albo temu dotykowi, albo tej wodzie i mydłu, którym myjesz ręce. Wyobraź sobie, że to jest tak fascynujące, że musisz poznać absolutnie najmniejsze szczegóły, niuanse tego smaku, tego zapachu, tego dotyku, tej temperatury. Czyli skupiamy się właśnie na wszystkim, co jest sensoryczne. I co to robi, nie? Sobie pomyślisz, no dobra, po co mi to? No więc chcemy troszeczkę skraść zasobów twojego układu nerwowego, mózgu, tego, co on przetwarza, do tego, co jest bezpośrednio przed tobą. A z czego? No z zamartwiania się, stresowania się tym, co było, tym, co będzie, jak sobie poradzisz, czyli z tego analizowania, z tego, co po angielsku się nazywa overthinking, czyli właśnie nadwyraz, intensywne myślenie,
mielenie tego w głowie. Twoje ciało jest twoim sojusznikiem, tylko warto wiedzieć, jak to zrobić. No i na przykład to, że to jest takie fascynujące, to mycie zębów albo mycie rąk, że się na tym skupię przez 10 sekund. I to będzie na ciebie działać właśnie w ten sposób, że to ukradnie ci zasoby, to poczujesz chwilowe przynajmniej oderwanie od tematu, od tego nadwyraz intensywnego analizowania tego problemu, który ciebie gdzieś tam dotknął dzisiejszego dnia, a przez to co? Opadnie chociaż troszeczkę ten stres. Jeżeli jesteś w stanie taką mikrouważność powiększyć sobie, przedłużyć nie z 10 sekund na 20, może na minutę, może na 2 minuty, może na 5-minutowy prysznic. Super, nie? Idźmy w to. To jest tylko i wyłącznie kwestia ćwiczeń, bo muszę zaznaczyć, te 2 sposoby, o których dzisiaj mówiłam, to jest absolutnie praktyka czyni mistrza. I może tak powtórzę, praktyka i jeszcze raz praktyka czyni mistrza. I tak samo w tym drugim punkcie ta mikrouważność, ta mindfulness kradnie twoje zasoby poznawcze i to jest dobrze, bo przekierowuje je z myślenia nie wiadomo o wszystkich, tylko i wyłącznie problemach, czarnych scenariuszach, na to, co tutaj się dzieje, na przykład w twoim kubku. Chcemy tego, nie? To będzie ci pomagać. Oczywiście, jeżeli to za mało, bo może być za mało i masz ochotę przegadać jakiś problem, który cię bardzo stresuje, zapraszam na spotkanie 1 na 1, ale i także zapraszam do newslettera, gdzie raz w tygodniu dajemy sobie spokój. Po prostu. A na koniec chcę ci zadać pytanie, pracę domową do zostawienia w komentarzu. Gdybyś miał lub miała opisać coś właśnie do drugiego punktu, co mogłoby się stać takim twoim obiektem skupienia uwagi na tu i teraz, co to by było? Czy to jest twój na przykład kotek, który chodzi, którego możesz głaskać? Czy to może są twoje rybki, które możesz iść i nakarmić i się chwilę na nich skupić, tak jakby były najbardziej fascynującą istotą na świecie? Któż wie, może dla ciebie są. Co to jest? Czy to jest twoja ulubiona kawa zaparzona w jakiś sposób? Czy może herbata? Czy może drzewo, które rośnie tuż pod twoim oknem i lubisz się na nie patrzeć? Co to takiego jest, co ci pozwalałoby, lub może już to stosujesz, faktycznie oderwać się i troszeczkę uszczuplić te zasoby poznawcze, tak żeby twój umysł nie wariował wręcz na punkcie jakiegoś problemu. Dzięki za wszystkie komentarze z góry, uczymy się od siebie nawzajem, więc to także będą propozycje dla innych osób, żeby można było coś sobie skraść, coś podejrzeć, a więc uczymy się od siebie. Super, nie jesteśmy w tym sami, a poza tym jest to wsparcie tego, co robię. Także to, że tutaj jesteś pod koniec filmu, to jest super wspierające, a także zostawienie komentarza. Wielkie dzięki, tym bardziej za waszą obecność też na Buy Coffee czy Patronite. Bardzo, bardzo doceniam. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.